Cicho, Volvo, cicho, nie pękaj. Szukamy adresu. Czy nie adresu, biura naszego. My się zgubimy i co wtedy? Będziemy zgubieni, nie dojedziemy na święta do domu. No pomyśl sobie, czy chcesz tego, na pewno. Buraki. Skąd te buraki do przypłynęły? Albo dokąd płyną? To ciekawe. Przekraczamy tory i zaraz za mostkiem jest nasze biurko, czyli to po lewej stronie, a tam można zaparkować przy torach. Dobra. Truck clearance. Ja to teraz muszę dwa miejsca, bo się nie zmieszczę na jednym. I zajechałam. Widzicie, nie pokazałam, jak się na bramie trzeba meldować. To znaczy meldować, wiecie, wpisuje się wszystko, jest wyświetlacz, wpisuje się imię, nazwisko, dane, załadunek, numer załadunku i tak dalej, i tak dalej. Nie skojarzyłam od razu, jeszcze się nie przyzwyczaiłam do tego, że kręcę iPhone'em i kręcę codziennie coś. Ale się przyzwyczaiłam. Dobra, idę teraz... Wiecie po co? Idę się teraz zameldować i się dowiedzieć, gdzie co ładuję. To znaczy wiem, co ładuję, jakiś tam kawałek wagonu, ale muszę się dokładnie dopytać, gdzie, no bo popatrzcie, na razie tu jakieś wapno, tam buraki, tam drewno, tu jakaś stal. Buraków nie będę ładować. No dobrze, zaraz się uzupełniłam kolejnym papierem. Poszło wszystko gładko. Pięknie i trzeba przygotować naczepę. Ładuję jakiś wagon czy coś takiego. Jakąś podstawę wagonu, cokolwiek. Będzie to ciężkie, także dzisiaj chyba już nie będzie z pasami, tylko z łańcuchami. Robota! Także wstawać z tego komputera, nie, to znaczy pewnie już raczej telefon, chyba teraz wszyscy na telefonach oglądamy wszystko. I do roboty! Właśnie, co ja tutaj na pauzie pracuję? Jak ja na młotkach mam pracować. Trzeba iść podpinać pasy. I ktoś ma po mnie przyjechać.
Wiecie co wam powiem? Czas już rozwiązać te wszystkie pasy. Po mnie przyjechali. No tak. A ja będę wszystko rozpętywać, bo jadę na bazę, to ładuję nowe pasy, a te oddam stare, one już są za bardzo złożone do używania. No nie, to jednak nie po mnie. No dobra, będę rozpętywać. Ale wszystkie mają plakietki. Jest niby są, ale ja już dobrze znam policję. Ja wiem, że takie coś już jest dla policji powodem do kręcenia nosem, a takie coś, o takie jak tutaj, lekko przytarte, to już jest całkiem kwalifikuje się do podmiany, więc a na bazie im się tam do czegoś przydadzą, albo ja wiem co, niech robią z tym co chcą, ale ja chcę mieć ładne paski, żebym nie musiała nigdy przy kontroli policji wymieniać pasów. Nie lubię robić 2 razy tej samej roboty. Także zwijam wszystko, będzie gotowe do zdania. Widzicie? Tak, widzicie, nie ma maszynki do zwijania pasów, ponieważ te nasze europejskie pasy są wąskie. Są przez połowę, mają połowę szerokości tych amerykańskich. Także te pasy spokojnie można sobie zwijać w ręce. No, oczywiście schodzi to dłużej niż taką korbką, jaką miałam w Kanadzie. Ale te kanadyjskie pasy były takie szerokie, że one były bardzo nieporęczne do zwijania. I oczywiście tutaj też bym sobie mogła ogarnąć taką zwijarkę do pasów, czy nawet elektryczną. Ale ja uważam, że nadgarstek kierowcy cały jest tak strasznie usztywniony, przez to, że kierowca non-stop tylko trzyma kierownicę w ręce, że przynajmniej tyle sobie popracuję, rozruszam te nadgarstki. Dlatego w Kanadzie używałam, bo było za szerokie, że po prostu było strasznie źle to robić ręcznie, ale tutaj będę ręcznie zwijać dalej. Miało być zwinięte, to jest zwinięte i czekam, dalej czekam, zobaczymy jak będę ładować ten ładunek. On ma coś 15 czy 16 metrów długości, prawie że 16, naczepa ma, proszę Państwa, 17-30 długości, także się spokojnie zmieszczę. Idealnie ładunki się ładuje tutaj, w tym miejscu, takie cięższe, bo wkładam sobie tutaj w te dziury chłonicę, od razu mi hamuje ładunek, ale tym razem to nie wyjdzie, ponieważ stąd do początku naczepy mam 4 metry, czyli zostałoby mi tylko 13 metrów, 13-30, więc stąd naczepa jest, tak powiem, standardowa, nie? Standardowej długości, więc to by mi brakło, będę musiała gdzieś to ładować dopiero tu, a tutaj nie mam nic na hamowanie. Zobaczymy, może tutaj sobie chłonicę włożę, bo ładunek ma być szerszy, a to jest troszeczkę za wcześnie, bo sobie wtedy tutaj ciągnik przewala. Będzie przeciążony, więc pasowałoby mi pewnie gdzieś tu ładować, chcąc zaprząc na chłonicach, ale to zaś mi tutaj ile to? Metr, załóżmy, że to jest dalej 13-14 metrów, to by mi ogon wyszedł, a nie może. Nic, jakoś to ogarniemy. Spoko. Tyle już czekam, że się zdążyłam pomalować, a ładunku dalej nie ma. No dobrze, przyjechali po mnie w końcu. 2 godziny czekania. Właśnie, bo ja muszę powiedzieć, bo tutaj jest pewnie część dyspozytorów, którzy sobie myślą, to ja wysyłam mojego kierowcę do portu, on się mota, nie wie gdzie, co i jak, a tu przyjeżdża Kalmar, wózek widłowy wielki po mnie i mnie zaprowadza na załadunek tam, gdzie trzeba. To co ci moi kierowcy się tak motają? Właśnie, bo to nie jest tak. Porty są bardzo skomplikowane zazwyczaj i naprawdę się idzie tam pogubić. Ten port akurat tutaj Wismar jest dosyć mały, jeden wjazd, także no nie ma się co jak pogubić, ale port na przykład Antwerpia to jest w ogóle, wiecie, no masakra, to jest całe miasto portu. Całe miasto jest portem tak naprawdę, tysiące wjazdów do tych no niby są dobre oznaczenia, ale i tak się idzie pogubić. W każdym razie, proszę Państwa, dla standardowych ciężarówek nikt po nich nie przyjeżdża. Przyjeżdżają tylko po właśnie takie zestawy gabarytowe, jak właśnie mój na przykład. Także wszystko, co jest poza standardem, zazwyczaj już ma właśnie pilotaż przez port. Jak jeździliśmy ze śmigłami na przykład do Bremerhaven, też dosyć duży port, to też właśnie zawsze nie wolno było nam samym wjeżdżać, tylko przyjeżdżali po nas.
patrzcie, mamy dzisiaj 20 grudnia, jest 3 stopnie. No ale dobra, jesteśmy na północy Niemiec, przy morzu, no to przy morzu zawsze jest to wszystko załagodzone. Lato jest mniej ciepłe, zima mniej zimna. Ale kurczę, co to za święta będą? O. Co ja jadę? Kaja jadę, Kajo nie mnie biero. Powiedzieć wcześniej, to by się lepiej zadało. Ale przecież i tak bez problemu jadę. Ciekawe skąd to przypłynęło. A może ktoś z Was z Ameryki albo Ameryki Południowej, albo może z Chin ktoś to wsadzał na statek. Jesteście tutaj z całego świata, z Brazylii, z Filipin, zewsząd. To kto wie? To chyba dla mnie ustrojstwo. Co? Nic mi nie pokazują, gdzie z tym stawać, ani gdzie co, ani wjeżdżać, ani cofać. Pierwsze dwie podstawy położone, a drugie oczywiście, które są obrunkiem wyrobu. To będzie podjechać pewnie, widzę już. Będzie wysokość tego. Więcej ustawione. Was ist aber hier? Guck mal. So einfach habe ich noch mal gleich noch. Ja? 5 cm gemacht. So mini nicht. Deswegen, wir haben noch ein bisschen Platz. Ich brauche noch ein bisschen Platz vorne. Ja, das ist aber załadowana, ale to nie będzie dobre, także już
No jak zwykle problem tej naczepy bananowej. Nie mam równej podłogi. W końcu to jest naczepa pod śmigła, która się rozciąga 35 metrów dodatkowe. Więc ona musi tak być skonstruowana, że jak się rozciągnie i postawi się ładunek, to wtedy ten rozciąg nie ciągnie się po ziemi. Także ona ma, zawsze to mówią chłopaki, podłoga w kształcie banana. No i przychodzi co do czego, jak się nie rozciąga, to coś takiego jak tutaj. Widzicie? Jest luz. Jest luz. Yeah, perfect. Nie takie łatwe jest załadować mądrze. Pięknie. Teraz zrobię coś, czegoś nie lubię. Mianowicie pojadę ze spiętym ładunkiem. A tu jest nierówno, to raz. I tutaj mają miejsce, gdzie ładują. Buty. Więc nie mogę im tutaj za bardzo zawadzać, ale widzieliście, jak ładunek się kołysze. Husiu. Kawałek do podjechania, to nie będę panikować, nie mam co panikować, ale to jest takie głupie uczucie. W ogóle widzę, że z tym ładunkiem się będzie głupio już jechać. Widzieliście statek? Port, prawdziwy port.
tu statek, tu pociąg. Wszystko tu jest. Ja powiem wam, że bardzo lubię porty. Bo w ogóle lubię takie miejsca transportowe, gdzie się dużo dzieje. Bo ja w ogóle lubię transport. Patrzcie, jaka tu jest ładna kwaka, jakie ma... jakie ma ramy długie. A, tym to można ładować. No popatrzcie, jak nie lubić transportu. Tyle różnych maszyn pracuje nad jednym, żeby przywozić ładunki z jednego końca świata na drugi i dzielić się swoimi najlepszymi towarami z całym światem. Powiedzcie, wy też tak macie, że w takich momentach jak się jedzie, to ja sobie wyobrażam już, jak na przykład skręcam teraz obok tych ciężarówek i wtedy te wszystkie te, nie wiem, te podkłady, co są podkłady, jak to się nazywa, te platformy kolejowe, one się wywalają na te ciężarówki i wtedy zgniatają wszystko i robią straszliwe szkody. Ja sobie mam takie schizy. I wtedy robię wszystko, żeby do tego nie doszło, jak sobie pomyślę właśnie, co by się mogło stać. I sobie myślę, co tu zrobić, jak to zrobić, dobra, będę jechać jak ten żółw, ale mi ten ładunek nie spadnie. I takie tam. I dzięki Bogu 8 rok jeżdżę i nigdy niczego nie uszkodziłam. Nie zgubiłam naczepy. Chociaż powiem wam, że jak wróciłam do Taga, to miałam swoją pierwszą szkodę. Zrobiłam, w zasadzie 4. rok tutaj pracuję i zrobiłam pierwszą szkodę w tej firmie. A mianowicie na rozładunku i to w pierwszym miesiącu postawili mnie pod suwnicą, ale nie wzdłuż, tylko w poprzek. Jak jechała suwnica, ta noga taka suwnicy przede mną, to ja miałam schizę, że mi to zaraz... To stanąć tam też krzywo. Mi się wydawało, że lusterko mi zabiorą z przodu. Ja odruchowo cofnęłam na szybko do tyłu, tak tam trochę cofnęłam, ale się okazało, że z tyłu mnie też tak postawili na styk. Ja cofnęłam, no i z suwnicy spadł silnik. Teraz się z tego śmieję, wtedy mi nie było do śmiechu, no i taka była moja pierwsza szkoda. Także już taka bezszkodowa nie jestem, no ale mimo wszystko koniec końców, na tyle lat, to i tak jestem z siebie mniej więcej zadowolona. A jeszcze wiecie, jak ten silnik tam spadł, coś tam lekko puknęło, ale wiecie, auta są tak fajnie wyciszone, że gdy ja tam coś słyszałam, puknęło, to puknęło, kurde, to naczepy pracują, ja miałam jakieś takie kraty dźwigowe, to cały czas jestem przyzwyczajona do tego, że tutaj wszystko strzela. Wiecie, a puknęło, to puknęło, jak to się mówi, drążyć, nie? Jeszcze taka zadowolona, lusterko by mi byli zabrali. A tu nagle się okazuje, że koniec pracy, suwnica kaput. Bywa. Teraz się trzeba zabrać do pracy. Zabezpieczenie to jest najważniejsze. Zadzwonię do dyspozytora. Co planuję? Przyszedł? A czemu miałby nie wchodzić? Nie, hopy, ja już jestem załadowana. No, załadowana jestem, stanęłam na parkingu, muszę się teraz pospinać, tylko powiedz mi, jakie są plany, jak to jedziemy wszyscy razem, czy jak jakieś... Ja zezwolenia nie mam jeszcze chyba, nie? Musisz mi dopiero wysłać. No
No bo to chwilę schodzi, powiem Ci, że z godziny zaszło z moją naczepą. Tak, nie miałam problemu z kodem. No to dobra, to będę czekać na zezwolenie na maila no i tyle, no ja się spinam. No to dzięki, hej. Standardowy problem, kod nie wchodzi, nie? Dyspozytor mówi, co, pewnie Ci kod Iwona nie wchodzi? Ja już załadowana, słyszeliście zresztą. Także komuś tam kod nie wchodzi. Zawsze są te same problemy z portami, prawda? Zawsze coś nie wchodzi, ale mi weszło. To już przynajmniej jedno jest załadowane, czyli będziemy jechać jest 4 auta tutaj. Czyli pewnie drugi się załaduje, to pojedziemy razem. No zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Dobra, ale teraz jak tą wieżę spiąć z tą, idę, będę kombinować. Teraz już karę zakładam, wiem to wbrew logice, ale to właśnie teraz jak sobie będę chodzić tam po tych ładunkach i już zabezpieczać, to właśnie teraz się mogę walnąć gdzieś przypadkiem, a nie chcę się walnąć. To teraz kask. Teraz auto już mogę zgasić, właśnie pewnie się dziwicie, dlaczego ja sobie na załadunku auta nie zgasiłam. To przez to, że widzieliście, że tu nie kładli i cały czas robili, a naczepa musi się cały czas pompować, żeby stała tak już do jazdy. Tak, to jest moja furtka bezpieczeństwa, jakby mi się Volvo zatrzasło. Zawsze mogę wtedy wejść. No i robota. Patrzcie, jak to wygląda. Jak byście to zabezpieczyli? Jak się do tego zabrać? Trzeba to wyhamować. Trzeba to wyhamować w drugą stronę też. I jeszcze docisnąć, co? Łańcuchy wychodzą. Tu ja widzę burdel. Na naczepie. Jeszcze tam wlazła. Hopie, uwaga, bo... Tam ostatnio miałem drewno na 4 ogniska. Ja mam tylko 2 deski. O! Nagrywam film, Marcin. Twoja żona się chciała nas widzieć. Ale ja taki nieuczesany. To jak nie, jak tak? Uciekam. Wysoko. Dobra, wyszłam. Ale jak ja mam stąd teraz zejść? Problem. I co? Taki sposób zabezpieczenia. Łańcuch pod spód i pójdzie na dół. Styknie mi tego łańcucha, styknie. Nie widzicie, bo ja tak w ogóle w powietrzu stoję, widzicie? Ale tak musi być. Innej opcji nie ma. Nie ma. W drugą stronę nie idzie złapać. Wiecie co? Trochę się zmęczyłam, przyznaję się.
Jak się człowiek zapyta kogoś bardziej doświadczonego, to włożył ten ładunek, już to się może czegoś wiedzieć więcej. O co chodzi? Chodzi o to, żeby go zapiąć od zewnątrz. Próbowałam tak od zewnątrz za pierwszym razem, ale mi nie zachodziło, popatrzcie. Widzicie? No troszeczkę brakuje. Ale się okazało, że jak się robi to tak, to on zachodzi. Idealnie pasuje. Tu się hamuje. Wszystkie poprawiłam już tak. Są akurat nierówne miejsce, no ale dobra. Tu więcej nie wyłażę. To znaczy będę wyłazić, jak będę miała się rozładowywać. Lewa strona jest spięta, tak bardzo delikatnie, żeby nie ściągać całego ładunku na lewą stronę. Dopiero teraz tą zacznę naprężać i wtedy poprawka, raz tą. Tyle, czy jeszcze coś? Powiem wam, muszę po prostu spontana. Ładunek spięty, 4 łańcuchy, towarzyscy 18 ton. I co? Gabaretki trzeba wysunąć. Troszeczkę to wystaje, dużo, trochę tam wysunie. A już nie będę dawać na tyle takiego. Szybka naprawa, lampki mi robiły zwarę, więc musiałam je odciąć, bo mi w całym naczepie obrys odłączyło. Więc je wszystko odcięłam, nawet nie mam trytki, jeszcze nie mam nic, nie mam kleszczy, taśmy, dopiero się teraz będę mieć przerwę międzyświąteczną, tu się wyposażę, wszystko co trzeba. Widzicie, taśmy, trytki, nic, izolacji, wstyd, wiem, że wstyd, wiem, ale już po świętach wrócę do wszystkiego, do formy. Nowy rok, nowa forma, to znaczy stara forma. Więc widzicie, czym zawiązałam. Gumką do włosów. Tylko spróbujcie powiedzieć, że kobiety w transporcie sobie nie radzą. To będę zła. Moja naczepunia. Jak mi wywaliło, to już od razu wiedziałam. Ja to, że to naczepunię moją znam od razu, co ją boli. Dobra, idę ręce umyć. Jeżeli jest taka okazja, że jest prysznic, to z niej skorzystam i się pójdę wykąpać. Po tej wspinaczce czuję wszystkie mięśnie na plecach przy kręgosłupie. Chyba się zacznę wspinać, naprawdę. Muszę sprawdzić możliwości w Krakowie wspinaczki. Patrzcie tam jeździ Mikołaj. Nawet gdy się zatrzymał, to zrobił ho, ho, ho. W takiej czapce. Widać? Czy nie widać? Kiepsko widać. Dobra, idę się wykąpać, a później po papiery, bo teraz mają przerwę. Mało miejsca, ale jest i to się liczy. Jest czysto. To się jeszcze bardziej liczy. No dobrze. Czapka oczywiście wyszłam pod naczepem. Już jest brudna. A i ty fujaro, Iwana, fujaro. No i koniec. Mam papierem. Ładunek spięty, światełka świecą. Czas jest na przerwę. Muszę jeszcze tylko zerknąć na zezwolenia, które będzie mi prowadzić sam dojazd. Bo jadę pod granicę do Nieski. I tyle. O, właśnie to było.